To już trzeci i ostatni na razie odcinek mojej serii o szkoleniach. Było o przygotowaniu porządnego szkolenia. Tutaj. Było o tym, jak takie szkolenie poprowadzić. Też tutaj. Pora na deser. Crème de la crème efektywności w szkoleniach, czyli o tym, jak teoria staje się praktyką. Lecimy! Z pierwszego odcinka wiemy już, że nawet jeśli kupujesz dla swojej firmy szkolenie gotowe, musisz osadzić je w kontekście danej organizacji. Po analizie A3 rozumiemy wyzwania, ich przyczyny i cele do zdobycia po szkoleniu. Jesteśmy już po szkoleniu, znamy grupę, wiemy co się udało, a co mogło pójść lepiej. A zawsze może pójść lepiej. Mówią, że każdy lekarz ma swój cmentarz. Nie wiem, nie jestem lekarzem, ale wiem, że nie każde szkolenie się udaje. A przynajmniej nie każdemu się spodoba. Na koniec tego filmu zdradzę sprawdzony sposób, co zrobić, gdy na szkoleniu nie wszystko poszło tak, jak chciałeś. Mała inwestycja, ale opłacalna. Ale nawet jeśli nie wszystko poszło idealnie, nie ma dramatu. Szkolenie to jedynie mały krok, który prowadzi nas ze stanu obecnego do lepszego jutra. Jeśli faktycznie osadziliśmy je w realiach firmy i dopasowaliśmy do obecnych wyzwań, samo to już jest gwarancją, że może metodą baby steps, może nie tak daleko jak chcieliśmy, ale jednak poszliśmy w dobrym kierunku. Pora więc sprawić, żeby nastąpiła realna zmiana i przyniosła korzyść pracownikom i firmie, bo tylko takie zmiany mają sens. Na szkoleniu założyliśmy, że idąc ścieżką zaproponowaną przez trenera, uda nam się dojść tam, gdzie chcieliśmy, ale to tylko teza. Nawet jeśli wszyscy tego bardzo chcą, na to, co realnie uda się osiągnąć, mają wpływ także czynniki zewnętrzne. Część z tych czynników na szkoleniu nie mogliśmy uwzględnić i to, co z pozoru było łatwe, w realnym świecie wygląda jak góra nie do zdobycia. Sam uczyłem się pływać z książki Nauka pływania w weekend, więc wiem, jak daleko jest od prawdy obrazka do prawdy głębokiej wody. I can't swim. You can't what? I can't swim. How old are you? 6. No to jeśli w szkoleniu jest aż tyle niepewności, po czym poznamy, że odnieśliśmy sukces? Na stronie strategizer.com znajdziesz bardzo ciekawą propozycję karty testowej, którą z łatwością dopasujesz do procesu szkoleniowego. Karta składa się z kilku banalnych, ale bardzo ważnych stwierdzeń. Wierzymy, że organizując szkolenie z tego i tego, rozwiążemy problem, który nazywa się tak i tak. Aby to sprawdzić, zrobimy to i to. I zmierzymy to i to. Mamy rację, jeśli zadzieje się to i to. Zobaczmy, jak to wygląda na przykładzie szkolenia z udzielania feedbacku. Wierzymy, że szkolenie dotyczące udzielania i odbierania informacji zwrotnej poprawi ogólny dobrostan pracowników i jednocześnie poprawi nasze wyniki i poziom zadowolenia naszych klientów. Aby to sprawdzić, wprowadzimy w całej organizacji kulturę pozytywnego feedbacku. Zmierzymy rotację, poziom L4 pracowników i throughput, czyli ilość dostarczonych zadań przynoszących wartość naszym klientom. I mamy rację, jeżeli w ciągu roku rotacja i poziom L4 spadną o 15%. Liczba zrealizowanych zadań wzrośnie o 30%, a NPS klientów wzrośnie do poziomu 90%. Kuszące? No właśnie, dokładnie to mam na myśli, mówiąc o efektywnych szkoleniach, takich, które mają moc przenosić góry. Wróćmy więc do naszej analizy A3, żeby odsłonić ostatnie karty. Punkt 6. Plan działania. W jego powstaniu powinni wziąć udział uczestnicy szkolenia, dział zasobów ludzkich, jeżeli taki jest, i kierownictwo, które ostatecznie za to szaleństwo zapłaci. Punkt 7. Wdrożenie rozwiązań. Wiemy po co i dokąd iść. Mamy plan, więc znamy etapy. I mamy ludzi gotowych do boju. No już łatwiej się nie da.
Oczywiście ta część to nierzadko krew, pot i łzy, ale wysokich szczytów nie zdobędziesz, jeżeli nie wstaniesz z wygodnej kanapy. Punkt 8. Ocena wyników i standardyzacja. Na podstawie karty testowej, o której już mówiłem. No i koniec. Co dalej? Bierz kolejne wyzwanie i krok po kroku prowadź swoją firmę na szczyty efektywności i to z ludźmi, którzy zasmakowali już zwycięstwa i są rozgrzani do kolejnych potyczek o wasze lepsze jutro. Chyba tyle na ten moment. Gdybyś jednak odczuwał niedosyt, chciał o tym podyskutować, znajdziesz mnie na LinkedIn albo tutaj. No i wiesz, nic za darmo, dotarłeś aż do tego momentu i bardzo Ci dziękuję, nie wszyscy byli tacy wytrwali. Pora więc zasubskrybować ten kanał, bo wiesz, za jakiś czas wrzucę kolejne mocne inspiracje. A po napisach końcowych obiecana porada dla tych, którym na szkoleniu nie wszystko wyszło. Za krótko. Lepiej wytłumaczyć różnicę między inkrementacją a iteracją. Mało technik, które można stosować zdalnie. Mało ćwiczyliśmy praktykę i empirykę agile. Nie mam do czynienia z metodami. Brakowało mi kilku słów wyjaśnienia dla laika. Zespół kilował moje zajebiste pomysły. To tylko niektóre z ocen, które dostaję po różnych szkoleniach. Zawsze coś pójdzie inaczej niż chcesz, tylko wiesz, ktoś Ci zaufał. Zapłacił, dał swój czas, często więcej warty niż koszt szkolenia. Pamiętaj, najbardziej oceniają Cię po tym, jak zaczniesz i po tym, jak skończysz. Mój tip wziąłem od Simona Robertsa. Wow, jego szkolenia to prawdziwa petarda. Chociaż wiele innych trenerów robi tak samo. Daj każdemu uczestnikowi możliwość umówienia się na bezpłatną godzinną konsultację. Okej, nie wystawisz na to faktury, ale przecież dla Ciebie szkolenia to pasja, więc takie spotkania to czysta przyjemność. A przy okazji bardzo wartościowy networking. Także powodzenia i zostańmy w kontakcie.